Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Procurement Influencers Talk. Dzisiaj druga część spotkania poświęconego sztucznej inteligencji ChatGPT. Jest z nami Justyna Rek-Pawłowska, redaktorka portalu Zamówień Publicznych. Dzień dobry Justyno, witam Cię serdecznie. Witam. Super Cię gościć u nas, bo to chyba nasze pierwsze spotkanie. Zgadza się. Mam nadzieję, że nie ostatnie. W ostatnim naszym spotkaniu poświęconym sztucznej inteligencji, w szczególności ChatGPT, skupiliśmy się na aspektach prawnych, bo próżno nam było szukać takich dedykowanych paragrafów dotyczących wprost sztucznej inteligencji, więc trochę ten temat nam się rozjaśnił. Omawialiśmy również badanie dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji przez wykonawców i zamawiających, ich szczególnie ChatGPT. Z wynikami tego badania podzielimy się na pewno niedługo. Co ciekawe, Justyna, to pewnie dla Ciebie też będzie interesujące. W badaniu wzięło udział 540 osób, 51% to zamawiający, 49 wykonawcy, więc wydaje się być to badanie rzeczywiście miarodajne. Żeby podsumować nasze ostatnie spotkanie takimi dwoma słowami, to wydaje mi się, że ChatGPT i sztuczna inteligencja bardzo wiele jeszcze nie wiemy. Ale, prawda? Ale to, co wiemy, używajmy i traktujmy jako pomoc, a nie współpracownika. Natomiast tak sobie myślę, czy zamawiający i wykonawcy mogą już dziś z powodzeniem wykorzystywać technologię ChatGPT w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, tak po prostu idąc w ciemno? To znaczy powiem tak, ja sobie zdaję sprawę z tego, że wielu specjalistów liczyło na to, że właśnie ten ChatGPT to będzie taki współpracownik, to będzie taka pomoc merytoryczna w tych takich najtrudniejszych merytorycznych kwestiach, że on nam pomoże rozwiązać specjalistyczne problemy. Ja ze swojej perspektywy, z perspektywy osoby, która korzysta z czata na co dzień, no na chwilę obecną uważam, że to nie jest narzędzie, które jest pomocą merytoryczną. To znaczy korzystajmy z niego, wykorzystujmy jego funkcje, ale pod kątem takim edycyjno-redakcyjnym, technicznym bardziej. Okej. I myślę, że tutaj on się sprawdza. No dobra, to w takim razie jakie ograniczenia cechują ChatGPT? O czym powinniśmy na wstępie, na co zwrócić uwagę? No właśnie, ChatGPT ma wiele ograniczeń i jest zawodny, zwyczajnie zawodny merytorycznie. Bo to trzeba też podkreślić, że korzysta z zasobów internetu, które były wprowadzone do końca 2021 roku, prawda? Tak. I o tym trzeba pamiętać. On został zasilony danymi mniej więcej do września 2021 roku. Nie ma też bieżącego dostępu do internetu, czyli on nam nie przeanalizuje, nie wiem, dokumentacji przetargowej, która ukazała się na stronie internetowej, tak jakby życzyło sobie wielu wykonawców na przykład, dokładnie. prawda? Co to oznacza dla nas, dla osób, które pracują na rynku zamówień publicznych? No oznacza to ni mniej, ni więcej, że on ma bardzo, bardzo dużo danych dotyczących starej ustawy z 2004 roku i stosunkowo niewiele informacji dotyczących nowej ustawy, prawda? To powoduje, mam wrażenie, oczywiście nie wiem tego na 100%, ale myślę, że nikt tego nie wie, ale myślę, że to może być przyczyną tego, że ChatGPT na wiele pytań takich merytorycznych odpowiada błędnie, przywołując przepisy starej ustawy, myląc porządki prawne, stosując też starą nomenklaturę, na przykład wskazując, nie wiem, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamiast specyfikacja warunków zamówienia. To jest akurat może niewielki problem, ale jemu zdarza się powiedzieć, że odpowiada na podstawie przepisów nowej ustawy, a przytoczyć przepis starej. I to jest po prostu rzecz, która jest niedopuszczalna, tak? Jeśli chcielibyśmy wykorzystać tę odpowiedź w procedurze. Dokładnie. Także to jest jedno z takich podstawowych ograniczeń, właśnie zasób danych do 2021 roku. No to w takim razie w jakich okolicznościach możemy korzystać z czata? W takiej codziennej pracy, czy to w zasadzie w zamówień publicznych, bez względu czy jesteśmy zamówieniowcą, czy wykonawcą? Chciałabym jeszcze wrócić do tych ograniczeń, bo tam pod kątem takim technicznym jeszcze musimy pamiętać o w zasadzie dwóch sprawach. Jest jeszcze taki problem z czatem, że on ma, nie wiem, czy użytkownicy, którzy pierwszy raz korzystają z niego, drugi, trzeci, czy zdają sobie z tego sprawę, że on ma ograniczoną pojemność okna, zarówno okna, w które wpisujemy pytanie, jak i okna odpowiedzi.
to powoduje, że po pierwsze nie jesteśmy w stanie przeanalizować dużych dokumentów. Ja wiem, że ankietowani wskazywali mniej więcej między innymi na to, że chcieliby na przykład analizy, nie wiem, projektu umowy, Tak jest. czy oceny specyfikacji warunków zamówienia pod kątem tego, czy ona jest zgodna z przepisami, czy nie jest, Dokładnie. prawda? No i tu pojawia się trudność, dlatego że okno czatu, tego czatu GPT 3,5, ono ma pojemność w internecie, opublikowane takie informacje, że około 3,5 tysiąca znaków. Mi się udało tam wkleić 8 tysięcy. Ten nowy czat, ten GPT-4, wersja płatna, to jest około 25 tysięcy. No ale powiedzmy sobie szczerze, to i tak jest stosunkowo niewiele, Dokładnie. biorąc pod uwagę, jak obszerne dokumenty mamy w przetargu. Tak jest. Tak? Okno odpowiedzi też ma ograniczoną pojemność. Czat nie udzieli nam rozbudowanej odpowiedzi. On nam nie przygotuje rozbudowanego, nie wiem, projektu, dokumentu, prawda? Bo on też tam może pomieścić około 4000 znaków. To akurat da się dosyć łatwo obejść, dlatego że wystarczy wpisać mu polecenie kontynuuj. Kontynuuj, dokładnie. I on idzie dalej. No gorzej jest z oknem zapytania. Tutaj już musimy się nagimnastykować, musimy dzielić zapytanie na kilka sekcji, ale też nie wystarczy tylko go podzielić, tak? Trzeba dać czatowi kontekst, dlaczego my dzielimy. Zdecydowanie. To też jest właśnie bardzo istotne w ogóle takie to promptowanie, czyli sposób rozmowy z czatem, tak. bo to nie jest też tak, jak nam się wydawało. Ja też przeczytałam gdzieś w internecie, że jesteśmy pokoleniem, które używa przeglądarek internetowych, wpisuje hasło i otrzymuje odpowiedź. Tutaj musimy zrobić krok wstecz i w sposób bardzo opisowy powiedzieć, na czym nam zależy. Ja zrobiłam nawet taką próbę przy okazji przygotowań do różnych występów. Będę mieć za chwilę 30-minutowe i rzeczywiście opisałam, co ja bym chciała. I nie powiem, że się rozczarowałam, ale temat został potraktowany przez czat bardzo powierzchownie, a liczyłam na wyobrażanie moje ma dostęp do takiej bazy informacji. Dlaczego tak powierzchownie? Więc to taka moja refleksja. Ja myślę, że to będzie w ogóle takim kierunkiem, w którym my się będziemy musieli też wykształcić tak naprawdę. Umiejętność wpisania takiego prompta w taki sposób, który po prostu zapewni nam dobrą odpowiedź, rzetelną odpowiedź. Nie wiem, czy wiesz, już działają na rynku tak zwane wtyczki, między innymi do czata GPT, które ułatwiają to zadanie. To znaczy one zawierają na przykład takie automatyczne prompty, prompty, no dobrze dokładnie. powiedziałam, i my wtedy musimy je uzupełnić tylko i wyłącznie swoimi danymi. Tak, widziałam to dokładnie. Jeden przycisk. I myślę, że w tym kierunku to będzie szło, tak, będzie żeby się rozwijać. Ułatwić właśnie użytkownikom korzystanie z czata. No niestety będzie trzeba rozwinąć ten obszar właśnie zadawania pytań, tak. Ale o czym jeszcze chciałam powiedzieć? Ja myślę, że jeszcze takim problemem, który na przykład mi najbardziej leży na sercu, to jest to, że czat, nawet jeśli da nam odpowiedź merytoryczną, jemu się zdarza dawać dobre odpowiedzi, ale nawet jeśli on da nam odpowiedź merytoryczną, to on nam nigdy nie wskaże źródła. Tak, to prawda, na to też zwracaliśmy uwagę. To jest duży problem. To jest duży problem dla pracowników merytorycznych, tak? Bo my nie wiemy, nigdy nie będziemy mieli pewności, czy te źródła, z których on korzystał, czy te strony, z których on pobrał informacje, to rzeczywiście są strony autorytatywne dla nas, czy my sami szukając ręcznie skorzystalibyśmy z tych stron, być może nie, dokładnie, prawda? Tak jest. Nawet jeśli zapytamy go, z jakich źródeł korzystałeś, on nam odpowie ogólnie. On nam odpowie, że on korzystał z kilkudziesięciu różnych źródeł dostępnych, tak, publicznie, które nie jest precyzyjny. Tak, nie jest tym precyzyjny. Ktoś kiedyś zapytał go o to i on nawet podał konkretne strony i ten ktoś sprawdził, czy ta informacja rzeczywiście jest na tych stronach. Okazało się, że nie ma. Więc tak naprawdę on zmyślił to, co jest bardzo niepokojące. Dokładnie. My też mieliśmy taką, przygotowując się do naszych spotkań, taką zabawę powiedzmy, chcieliśmy pozyskać informacje na swój temat. No i rzeczywiście imponujące to CV było, tylko nie moje, ani nieznajomych, dokładnie. No właśnie. On konfabuluje, zmyśla. To jest też niestety cecha i wada tego narzędzia. Czyli mówiliśmy o ograniczeniach. Czy temat ograniczeń już wykorzystałyśmy chyba? Myślę, że tak. A w takim razie, no to jak codziennie? Dokładnie. Prawda? Zastosowanie. Tak jak powiedziałam na wstępie, ja polecam zastosowanie takie edycyjne, redakcyjne. Potraktujmy ten czat jako takiego asystenta biurowego,
który pomaga nam na przykład w, nie wiem, komunikacji wewnętrznej, tak? No bo jako pracownicy działów zamówień publicznych my się kontaktujemy z wieloma działami w firmie, prawda? Musimy napisać wiele maili, przygotować notatki, protokoły i tutaj czat się sprawdzi. Czat się tutaj sprawdzi, możemy wykorzystywać takie polecenia jak, nie wiem, sparafrazuj, wytłumacz, przykładowo. Mamy trudny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, który musimy omówić, tak, na spotkaniu. No są osoby w firmie, które nie są prawnikami, Jasne. tak, mają trudność ze zrozumieniem tezy, czy ze zrozumieniem w ogóle rozstrzygnięcia. Możemy poprosić czat, żeby nam wytłumaczył, czy napisał potocznym językiem to co orzekła Krajowa Izba Odwoławcza. Polecenie podsumuj. Jeśli mamy bardzo długi dokument, nie wiem, z jakiegoś spotkania, tak, albo protokół, chcemy wyjąć z tego dokumentu najważniejsze rzeczy. Podsumuj. Wykorzystajmy to, że on bardzo ładnie punktuje. Czyli, nie wiem, podsumuj w 5 punktach. To prawda. Podsumuj w 1000 znaków, żeby to było krótkie, prawda? Także myślę, że to jest takie chyba główne pole do wykorzystania tego narzędzia. Potem, co jeszcze? On bardzo dobrze radzi sobie generalnie z danymi. To znaczy, jeśli mamy przykładowo do uporządkowania jakieś dane, to on to sprawnie zrobi. Przykładowo, ja Państwu pokażę też na screenach, jak to wygląda. Przykładowo, nie wiem, zamawiamy dostawę artykułów spożywczych, te zamówienia spływają z różnych działów firmy i my teraz musimy to wszystko zebrać, uporządkować. Możemy to bardzo łatwo zrobić przy pomocy czata, wpisując mu polecenie uporządkuj dane w na przykład określonych kategoriach. Oczywiście musimy mu pomóc w pewien sposób, czyli na przykład wypisać te kategorie. On to świetnie zrobi. Jest bardzo dobry w tworzeniu tabel, czyli powiedzmy mamy te dane skategoryzowane, poprośmy go o stworzenie tabeli. Zrobi to w kilkanaście sekund i to uważam jest naprawdę duża pomoc, tak? Duża pomoc taka oszczędzająca nasz czas. To tak się mówi, że to jest kolejna taka rewolucja, ale dotyka po raz pierwszy białych kołnierzyków. Po raz pierwszy mamy takie rzeczywiście operacyjne narzędzia do wsparcia pracy białych kołnierzyków. Myślę, że ta rewolucja jeszcze się nie wydarzyła, tak. ale ona nas czeka. Dokładnie. I ona nas czeka na 100%. Pytanie tylko w jakim czasie. Chyba szybciej niż wcześniej, tak mi się wydaje. Ale na przykład to, na co też zwrócił, bo ja oglądałam takie wystąpienie przed Kongresem amerykańskim, gdzie dostawcy największych technologicznych firm, między innymi prezes również OpenAI, mówił o tym, że to jest niesamowita moc sztucznej inteligencji i ChatGPT i tak dalej. I była prezes IBM, no naprawdę takie osobistości. I powiedzieli jedną bardzo taką ważną rzecz, że jeżeli my nie ubierzemy w tego właśnie w aspekty prawne, to się to staje strasznie niebezpieczne. My tutaj pewnie posiadamy skrawek jakichkolwiek informacji, a ja myślę, że tam dużo rzeczy już jest przygotowanych, tylko właśnie mam nadzieję, że ta czerwona lampka jest cały czas włączona i gdzieś tam nas to zabezpieczy. Niestety jest takie poczucie braku kontroli trochę nad tymi narzędziami i to rzeczywiście może stwarzać pewne niebezpieczeństwa. Trudno mi jest przewidzieć jakie. To chyba każdemu jest trudno w chwili obecnej. Tak. Także jeśli chodzi o to wykorzystanie czata, wracając jeszcze do tematu, to tak jak mówię, na chwilę obecną raczej niech to będzie nasz asystent biurowy, aniżeli jakiś pomoc merytoryczna, a już w szczególności w tworzeniu jakichś, nie wiem, dokumentów, które wymieniamy na linii zamawiający-wykonawca. No tutaj bym nie ryzykowała, żeby korzystać z podpowiedzi czata. A na przykład, bo ja tak sobie myślałam, wygenerowanie, nie wiem, jakiegoś wzoru dokumentu bez powoływania się na konkretne aspekty prawne, nie wiem, powiedzmy wygenerowanie dokumentu związanego z wyliczeniem rażąco niskiej ceny i czy w ogóle możemy o coś takiego poprosić? Poprosić możemy. Pytanie, co dostaniemy? Co dostaniemy? No w każdym z tych dokumentów musimy się jednak odwołać do przepisów. Właśnie. I teraz pytanie, czy ChatGPT jest nam w stanie dostarczyć informacji prawnych pod takim kątem, że wskaże odpowiednie przepisy? No może, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ale
Przestrzegamy. Tylko co wskażę, prawda? No właśnie. Wyświetlimy screeny, na których ja pokażę przykłady zapytań merytorycznych, no i przykłady tego, jak sobie poradził z nimi czat. Może zaczniemy... No właśnie, spróbujmy. Jesteśmy przygotowani dosyć mocno merytorycznie, więc ten aspekt praktyczny to rzeczywiście jest coś, na czym chcieliśmy się dzisiaj skupić, Tak. więc dzięki serdeczne, że to jest przygotowane w taki profesjonalny sposób. Zacznijmy może od takiego polecenia dotyczącego, ja spróbowałam zadać takie pytanie czatowi w kwestii interpretacji specyfikacji warunków zamówienia. Wkleiłam mu pytanie dotyczące warunku, konkretnego warunku udziału w postępowaniu, z prośbą, żeby on przeanalizował ten warunek i powiedział mi, czy ja jako wykonawca spełniam ten warunek. Ja może przeczytam to polecenie, Jasne. ono będzie oczywiście wyświetlone. Warunkiem udziału w trybie podstawowym jest posiadanie środków własnych lub dostęp do kredytu w wysokości minimum 3 miliony złotych. Wykonawca w wyniku wezwania z artykułu 274 punkt 1 PZP przedstawił oświadczenie z banku, w którym to widnieje zapis, że posiada zdolność kredytową do zaciągania zobowiązania w wysokości tych 3 milionów. Czy wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu? Wydawałoby się, że to jest proste pytanie. Nie ma tutaj jakichś nieścisłości, jest ono raczej oczywiste. No i teraz ciekawa sprawa. Czat udzielił 2 odpowiedzi. To znaczy ja spróbowałam 2 razy wpisać to samo polecenie. W drugim poleceniu dodałam jedynie informację, że postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Z punktu widzenia spełnienia tego warunku to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, tak. Natomiast on w jednej sytuacji odpowiedział, że tak, że wykonawca spełnia warunek. Przy drugiej próbie Czyli tam, gdzie udzielił, rozszerzyłaś? tak, Okej. tak, udzielił innej odpowiedzi. No więc to też jest dla nas istotna wskazówka, tak? Jak my możemy zaufać czatowi w momencie, kiedy on na 2 takie same pytania udziela nam Odrębnych odpowiedzi. innych wyjaśnień, innych odpowiedzi. Myślę zresztą, że każdy z użytkowników, jeśli przynajmniej raz doświadczy takiej sytuacji, no to już nie zaufa temu narzędziu, tak, pod kątem merytorycznym. Więc to jest jeden z przykładów. Potem zadałam mu, też wydawałoby się dosyć proste pytanie. Przeczytam je. W Jasne. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019, czyli zaznaczam mu, że chodzi mi o nową ustawę, prawda? Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych podmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie. Prosta sytuacja. Tak. Czy jego oferta podlega odrzuceniu zgodnie z przepisami tej ustawy? To ciekawa jestem. Uważam, że to jest podstawowe pytanie. Tak. I znów czat udziela 2 odpowiedzi. Więc w pierwszej odpowiedzi mówi tak. Zgodnie z artykułem 89 ust. 1 punkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019. Więc tutaj doświadczeni specjaliści, pracownicy działów wiedzą, że on podał numer artykułu ze starej ustawy, Powołując się na nową. prawda? Oferta wykonawcy, który nie złożył wymaganych dokumentów, podlega odrzuceniu. Nie będę czytała całości, tutaj Państwo sobie po prostu przeczytają to na ekranie. Jasne. Natomiast ja mu teraz mówię, udzieliłeś odpowiedzi na podstawie przepisów starej ustawy. Proszę udziel odpowiedzi, korzystając z artykułu, wskazuje konkretny przepis, artykułu 226 ustawy z 11 września 2019. Podaję mu nawet dziennik ustaw, w którym ta ustawa została opublikowana. Tak jest. I? Czat przeprasza za pomyłkę. Chociaż tyle. W pierwszym rzędzie on przeprasza za pomyłkę w poprzedniej odpowiedzi. No i niestety udziela nam odpowiedzi zgodnie z artykułem 226 ust. 1 punkt 5 ustawy, który de facto nie odnosi się w ogóle do tej sytuacji. To jest inna przesłanka odrzucenia, więc znów podaje nam błędną odpowiedź. No także to obrazuje, że nawet na proste pytania, takie wydawałoby się podstawowe, Jasne. czat nie jest w stanie dać nam rzetelnej, dobrej informacji, którą moglibyśmy wykorzystać w postępowaniu, nawet jeśli mówimy mu zastosuj przepisy nowej ustawy, tak? Ja już nie wspomnę o tym, co on robi, jak mu nie powiemy, No że właśnie. to ma być nowa ustawa. On w ogóle wtedy miesza te porządki prawne. Także to są takie 2 przykłady. Bardzo ciekawe i obrazujące właśnie
to nasze możliwości, jakie stwarza nam narzędzie. No ale takie najlepsze praktyki korzystania z ChatGPT, czy ty korzystając na co dzień w swojej pracy mogłabyś wylistować? Dla zamawiających i dla wykonawców oczywiście. Chyba trzeba pamiętać o 2 kwestiach tutaj. Ja powiem tak hasłowo. Jasne. Praca hybrydowa, czyli my i czat. Nigdy sam czat. To znaczy zawsze to, co czat nam da, musimy skontrolować. Zweryfikować, dokładnie. Musimy sprawdzić, co napisał. Nawet jeśli to jest wypowiedź niemerytoryczna. Ja jakby z perspektywy redaktora też widzę, że on ma pewne takie niedociągnięcia, jeśli chodzi o stylistykę na przykład. Powtarza słowa, więc to też nie jest tak, że on daje nam idealny draft, nie wiem, maila, prawda? Jasne. Albo nie zna relacji w firmie, nie wie, jak się zwracać do danej osoby. Więc zawsze taka zasada ograniczonego zaufania i sprawdzenie po prostu tego, co ten czat rzeczywiście nam przygotował. To jest jedna rzecz. No a druga rzecz to jest to, o czym już rozmawiałyśmy, czyli takie skupienie się na przygotowaniu prompta. Na przygotowaniu dobrego, rzetelnego prompta. I teraz co to znaczy? Dobry prompt. To jest pewnie, to będzie cała szkoła pewnie. No szkolenia już nawet są No dostępne właśnie. z promptowania. No właśnie, natomiast tak, żeby to było krótko, tak? No wydaje mi się, że im więcej informacji mu damy w tym prompcie, im więcej tam napiszemy, nie wiem, na temat tego, w jakiej roli on ma wystąpić, czyli przykładowo, jesteś specjalistą do spraw Dokładnie. zamówień publicznych. To działa najlepiej. Rzeczywiście, Tak. jak bardzo detalicznie opiszemy w sytuacji, jakiej się znajdujemy i czego później oczekujemy, jest rzeczywiście trochę lepiej. Tak, czyli powiedzmy mu, nie wiem, o kontekście, powiedzmy mu na podstawie jakich przepisów ma Tak jest. działać, tak? Możemy go poprosić o określony język odpowiedzi, czyli na przykład poprosić go użyj języka potocznego albo prawniczego, prawda? W zależności od tego, co chcemy dalej zrobić z tą odpowiedzią. Możemy określić długość tej odpowiedzi. Generalnie im lepszy prompt, im lepsze polecenie, tym mniej pracy będziemy mieli później z pracą nad sprawdzeniem, tak, prawda? ze sprawdzeniem odpowiedzi, aczkolwiek no, przygotowanie prompta też nam zajmie czas. No pewnie. Więc A Justyna, tak na koniec, myślisz, że my jesteśmy w stanie przewidzieć, co nas czeka w obszarze wykorzystania sztucznej inteligencji, czy ChatGPT, w jakiejkolwiek wersji on nie będzie, bo zapewne będzie się rozwijał na rynku zamówień publicznych? ja myślę, że nikt nie jest w stanie tego przewidzieć, łącznie z twórcami tego narzędzia. Natomiast no, myślę, że to jest nieuniknione, tak? Żeby ta sztuczna inteligencja rzeczywiście weszła do naszego życia takiego codziennego, zawodowego. Ale myślę, że konieczna jest i że to się będzie działo, taka specjalizacja tych narzędzi. ChatGPT jest jednym z narzędzi Tak, wykorzystujących dokładnie, to ważne. te mechanizmy. No ale teraz wyobraźmy sobie, że mamy narzędzie, które działa w sposób podobny do czata, ale jest nakarmione, zasilone Dokładnie. tylko i wyłącznie danymi, które są danymi prawnymi, sprawdzonymi danymi, Tak jest. aktualizowanymi danymi, tak? Nie wiem, komentarzami ekspertów, orzecznictwem bieżącym. No ja myślę, że to miałoby szansę zadziałać. To wtedy rzeczywiście potężna moc, taka po prostu analizowania aspektów prawnych byłaby niesamowita. I pewnie w tą stronę te narzędzia będą szły, będą się specjalizowały w określonych obszarach. Tak, zresztą nie wiem, czy wiesz, że na rynku już są takie rozwiązania. Jest takie rozwiązanie, ono się nazywa Harvey, zresztą dofinansowane też przez OpenAI. I to narzędzie to jest narzędzie dla prawników, ono już zostało zaimplementowane w jednej z międzynarodowych kancelarii. Oni to ogłosili w lutym tego roku i twierdzą, że to świetnie działa, jako taka właśnie pomoc dla prawników merytoryczna. Więc to się już dzieje i myślę, że się będzie działo i dla różnych grup zawodowych będą po prostu tworzone specjalistyczne tego rodzaju narzędzia. W medycynie też coraz więcej tych technologii najwyższej, nawet tej sztucznej inteligencji jest wykorzystywana, więc rzeczywiście będziemy szli z tymi narzędziami w kierunku specjalizacji. No to dobrze wróży też dla nas. Oczywiście. Bo i tak na końcu będzie człowiek, który będzie musiał powiedzieć, tak, to jest prawda, tak, to jest sprawdzone. Więc no tak, poza tym wchodzą też tutaj w grę uprawnienia, tak? Akurat specjaliści nie muszą mieć uprawnień, ale no nie wyobrażam sobie, że korzystamy z narzędzia sztucznej inteligencji i nikt jakby nie nadzoruje tego. Nie, oczywiście, to bezapelacyjnie. Tym bardziej, jak mówisz, w medycynie, no to w ogóle jest
no, niedopuszczalne, tak? Żeby Dokładnie. czat podejmował decyzje, których Jest. nie zatwierdzi człowiek. Dokładnie. Także. Ale myślę, że czeka nas rewolucja. Cieszmy się może na nią. Tak? Podchodźmy z dystansem, Tak. ale cieszmy się na Ja nią. wiem też, że są obawy, prawda? Pewnie, że o tak. to, że czat nam zabiera narzędzia sztucznej inteligencji, może tak ogólnie Ogólnie. powiedzmy, że zabiorą nam Miejsca pracę. pracy, dokładnie. tak. To jest, dużo się o tym w przestrzeni Tak. właśnie słyszy. Tak, Jak ale ty do tego Ja podchodzisz? myślę, że traktujmy to bardziej jako pomoc. Korzystajmy z tego. I myślę, że to nie będzie tak, że te narzędzia nam zabiorą pracę. One nam tę pracę usprawnią. Bo podobnie w tak. automatyzacji produkcji. Roboty funkcjonują Tak. już od dłuższego czasu. Niemniej jednak to zawsze człowiek na końcu Tak. sprawdza chociażby, czy wszystkie podzespoły zostały złożone w odpowiedni sposób i czy działa, prawda? Więc przyjdzie nam żyć w ciekawych czasach. Zgadza się. I dobrze, że jesteśmy trochę nawet uczestnikami tych zmian, więc super. Nasze dzieci to już w ogóle pewnie będą w zupełnie innym świecie Będzie żyły. to dla nich pewnie normalne, prawda? Dokładnie. Że sztuczna inteligencja jest z nimi na co dzień. Dokładnie i pewnie nie będą mieli takich obaw, jak mamy my, no ale dobrze, że się to dzieje, że się rozwijamy. Podsumowanie, traktujmy na razie to jako pomoc, a nie współpracę i wtedy jakby takiej operacyjnej pracy zapewne sobie trochę oszczędzimy. Zgadza się, ale nie odżegnujmy się od tych narzędzi, korzystajmy z Tak nich, jest. bo to też powoduje, że odkrywamy nowe funkcje, prawda? Dokładnie. I uczymy się. I uczymy się sami, dokładnie. Chciałabym jeszcze wskazać na taki aspekt wykorzystania czatu GPT. Tam w wynikach ankiety, w omówieniu wynikach ankiety, część użytkowników wskazywała, że wykorzystuje czat do analizy orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i powiem szczerze, że mnie to zdziwiło, dlatego że uważam, że to byłoby naprawdę świetne zastosowanie, bardzo praktyczne, bardzo pomocne. I podjęłam kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt prób przeszukiwania w ogóle baz orzeczniczych i analizy poszczególnych orzeczeń. No i niestety wyniki są niezadowalające. Chciałabym pokazać słuchaczom screeny ekranów Jasne. i wyniki, jakie czat daje. W momencie, kiedy wpisujemy mu właśnie polecenie dotyczące wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, czy tez poszczególnych wyroków. Pierwszy z takich screenów to będzie, ja przeczytam znów polecenie, jakie wpisałam czatowi. Poprosiłam go o treść konkretnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, podałam mu sygnaturę, tutaj akurat to był wyrok KIO 1126/18 i jednocześnie poprosiłam go o główną tezę, myśl tego orzeczenia, tak? Czyli takie naprawdę, gdyby on nam to dał, byłoby świetnie. Tymczasem on udzielił takiej, powiem szczerze, standardowej odpowiedzi, którą zazwyczaj czytam, jeśli proszę go o coś związanego z orzecznictwem. W oknie odpowiedzi przeczytałam: niestety, jako model językowy nie mam bezpośredniego dostępu do bieżących lub konkretnych orzeczeń sądowych, takich jak wyrok Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturze tej podanej. Moje możliwości ograniczają się do ogólnych informacji i wiedzy ogólnodostępnej do września 2021. No ten wyrok akurat był z 2018 roku, więc nie jest to uzasadnienie, Dokładnie. tak? Dlaczego tutaj akurat tego wyroku on nie ma. I to jest taka zwyczajowa jego odpowiedź, prawda? Potem spróbowałam też jakby od drugiej strony, czyli podałam mu informację, pewną tezę, którą chciałabym potwierdzić wyrokami, tak? Przytoczyć sygnatury konkretnych wyroków i potwierdzić tę informację właśnie orzecznictwem. Przeczytam znów polecenie. Zamawiający ma prawo wyboru, czy przeprowadzi postępowanie na całość zamówienia, w tym przypadku odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, czy też osobno na odbiór i transport odpadów oraz oddzielnie na zagospodarowanie odpadów. Każdorazowo jest to indywidualna decyzja jednostki samorządu terytorialnego. I teraz poprosiłam go: znajdź wyroki sądów i KIO, które pasują swoją treścią do wypowiedzi wziętej w cudzysłów, czyli tej tezy. Jasne. Przytocz ich sygnatury i daty wydania. Poprosiłam o omówienie ich krótko w najważniejszych aspektach, określiłam długość odpowiedzi. I od razu zaznaczyłam, że mają być to wyroki wydane do 2021 roku. No i tutaj pierwszy raz czat rzeczywiście wymienił nam te wyroki. Super. Z tym, że od razu zaznaczam, że nie sprawdziłam ich merytorycznie. Jasne. To znaczy nie wiem, czy faktycznie to, co jest tutaj
przez czat wylistowane, czy to się znajduje w tych No wyrokach. to jest zadanie do państwa w Tak. takim razie. Czekamy na informacje, czy czat się okazał być pomocny w tej kwestii, czy jednak powołał się. No, zobaczymy, jaki będziemy mieć odzew ze strony naszych słuchaczy. Tak. I ostatnie już polecenie też związane z orzecznictwem. Tu z kolei dostałam 2 różne odpowiedzi. Znów ta sama sytuacja, tak jak z warunkami. W jednej też znów podałam tezę konkretną i poprosiłam go o dopasowane do tej tezy orzecznictwo. I on najpierw napisał, że niestety nie ma bezpośredniego dostępu, nie ma możliwości. Potem jakby opisał kwestię tej tezy, jakby odniósł się ogólnie w ogóle do zagadnienia merytorycznego, ale w kolejnej próbie wymienił znów 3 wyroki Krajowej Izby Odwoławczej i sądów. I teraz trochę się pytanie nasuwa, czy te twoje prompty różniły się? Były bardziej doprecyzowane? Akurat te 2 ostatnie były identyczne. Te 2 ostatnie były Tak. identyczne. Okej. Także jest to też zastanawiające, prawda, że on raz daje nam taką odpowiedź, a innym razem zupełnie inną. Czy trzeba próbować? Trzeba próbować. Trzeba próbować, ale wydaje mi się, że z tym orzecznictwem to jest też sprawa jeszcze może do jakiejś analizy, tak? Dokładnie. Samego promptu. Tak jest, bo może rzeczywiście, jeżeli Państwo faktycznie, tak jak deklarowaliście w naszym badaniu, korzystacie, to ciekawi jesteśmy, jak te prompty wyglądały. Myślę, że to Tak. takie Ja moglibyśmy... sama jestem bardzo ciekawa. Więc to by było super, gdybyśmy mogli dostać od Państwa takie informacje i je przeanalizować, przedyskutować i może jakieś szybkie nagranie również. Strasznie ciekawe to wszystko jest. Ja trochę zwracam honor, bo jak się spotkałyśmy, to taka mi przeszła myśl, no to szybko nam pójdzie, bo praktyczne, no to wiadomo co. Zwracam tutaj na forum honor. Rzeczywiście można by tymi ciekawymi przykładami jeszcze trochę czasu wypełnić. Tak, więc chociaż szkoda, że to nie są przykłady takie rzeczywiście do zastosowania dokładnie, w no życiu, tak, prawda? tak, Że to raczej prawda. one pokazują niedociągnięcia tego narzędzia jeszcze. Ale może za jakiś czas będziemy miały okazję Przeanalizować Tak. i powiedzieć, że w tych dobrych jesteśmy przykładach. w zupełnie innym stanie i mamy dobre przykłady. Super, jeszcze raz wielkie dzięki, Ja Justyna. też dziękuję.